To nagranie jest dla Ciebie, jeżeli słyszysz ciągle o tym, że należy podnieść swoje wibracje, aby cokolwiek zmieniło się w Twoim życiu, ale mimo, że się bardzo starasz, to jakoś ciągle to nie wychodzi. Witaj piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać na temat pułapki koncepcji podnoszenia wibracji. Bo nie wiem jak Ty, ale ja ciągle dookoła siebie słyszę, że aby właśnie cokolwiek zmieniło się w naszym życiu, aby zaprosić do naszego życia więcej lekkości, radości, obfitości i sukcesu, należy podnieść swoje wibracje, czyli należy odczuwać więcej radości, miłości, wdzięczności na co dzień. Natomiast czy zdarza Ci się, że mimo, że dokładnie wiesz, jak chciałbyś postąpić w jakiejś sytuacji, dokładnie wiesz, jak chciałabyś zareagować, to ostatecznie działasz inaczej i ostatecznie postępujesz, myślisz i czujesz w sposób, który nie jest dla Ciebie dobry? I zastanawiasz się, jak w ogóle można to zmienić. Jak można wyjść z tego błędnego koła? Zadajesz sobie czasem takie pytania? Bo ja sobie takie pytania zadawałam wielokrotnie i także nadal sobie oczywiście je zadaję, jeżeli zdarzy się sytuacja właśnie, w której postąpiłam w sposób, który nie był dla mnie dobry, który nie był sposobem, w którym chciałabym postąpić. I na przykład całkiem niedawno zdarzyła mi się taka sytuacja, jak byłam na urlopie w Bułgarii. Wieczorem siedzieliśmy sobie na tarasie w hotelu z moim partnerem i popijaliśmy drinki z naszych kubeczków termicznych, bo zawsze na takie wyjazdy zabieramy nasze kubeczki termiczne. No i relaksowaliśmy się na tym tarasie. I nagle podszedł do naszego stolika jakiś pan i próbował zgasić swojego papierosa w przykrywce od mojego kubeczka termicznego. I my zareagowaliśmy bardzo szybko i zaczęliśmy na niego krzyczeć, żeby przestał to robić. Co on w ogóle wyczynia? Dlaczego on chce zgasić właśnie papierosa w przykrywce mojego kubka termicznego? Pewnie sądził oczywiście, że to jest popielniczka. Natomiast ten pan był innej narodowości i zupełnie nie rozumiał, jak mówiliśmy do niego po angielsku, w ogóle o co nam chodzi. I nawet w pewnym momencie już był taki spanikowany, że chciał wrzucić tego peta do mojego kubeczka termicznego, pełnego oczywiście drinka. No i pamiętam, że bardzo mocno mnie to zdenerwowało. Naprawdę się wkurzyłam na niego. Wkurzyłam się na niego, że jak w ogóle mógł tak postąpić, że totalnie brak uważności na innych ludzi i że byłam taka na niego zła, że nawet sobie myślałam, że w tym momencie mogłabym go popchnąć do basenu, który znajdował się tuż obok. I w pewnym momencie dopiero pojawiła się refleksja. W ogóle czemu ja tak postępuję? Z jakiego powodu właśnie taka reakcja u mnie wystąpiła? Czy zdarza Ci się postępować właśnie w sposób czasem, w który nie chciałbyś postąpić? Czy zdarza Ci się właśnie reagować może na jakieś sytuacje w taki sposób właśnie, który nie jest dla Ciebie dobry? Bo jeżeli tak jest i jesteś właśnie na ścieżce rozwoju osobistego, to na pewno właśnie wiesz, że aby postąpić inaczej, musisz być na innym poziomie wibracji, czyli musisz podnieść swoje wibracje, czyli musisz podnieść swój poziom świadomości. A co to znaczy? To znaczy, że właśnie należy odczuwać miłość, radość, wdzięczność i inne wzniosłe emocje, aby właśnie z tego poziomu móc postępować, aby właśnie z tego poziomu móc podejmować decyzje, działać, myśleć, odczuwać. Bo jeżeli jesteśmy na innym poziomie świadomości, jesteśmy na niższym poziomie wibracji, to wtedy my po prostu nie mamy w ogóle dostępu do decyzji, które wypływają z miłości do siebie i do innych. Nie mamy w ogóle dostępu do tego, aby postąpić inaczej. Jesteśmy, gdy właśnie odczuwamy na przykład złość, strach czy inne nisko wibrujące emocje, to wtedy możemy postąpić tylko z poziomu tych emocji. Nie możemy postąpić inaczej. Zatem co w takiej sytuacji zrobić? Jak w ogóle w takiej sytuacji podnieść swoje wibracje? Więc ja zauważyłam, że idealnym i najlepszym sposobem jest właśnie okazywanie sobie miłości w takim momencie. A co to znaczy okazywanie sobie miłości? To znaczy po pierwsze
zauważam, że ten sposób, w jaki postąpiłam, to nie był sposób dla mnie najlepszy. I nie był to sposób, który był przejawem miłości do siebie. Kolejna rzecz to wykazuje wobec siebie zrozumienie, taką empatię, taką życzliwość do tego, w jaki sposób postąpiłam. I kolejna bardzo ważna rzecz to zagłębiam się w sobie, wchodzę w głąb siebie, wyciszam na chwilkę umysł i kontaktuję się ze swoim sercem i zadaję sobie głęboko pytanie, skąd właśnie ta reakcja się pojawiła. To znaczy, jakie aspekty we mnie wymagają miłości i zrozumienia. Jakie aspekty we mnie potrzebują właśnie życzliwości, ukochania. I właśnie w tym momencie każdą cząstkę siebie otaczam jeszcze większą miłością. Otaczam ją taką miłością, jaką bym otoczyła małe płaczące dziecko, które krzyczy i które zupełnie nie wie, co ma zrobić. Właśnie tak otaczam miłością wtedy siebie. Bo w momencie, kiedy właśnie reaguję w sposób, w który nie jest dla mnie dobry i reaguję w sposób, który nie jest takim sposobem, w jakim chciałabym reagować na różne sytuacje, to jest to tylko i wyłącznie sygnał o tym, że jakaś część mnie potrzebuje więcej miłości, że jakaś część mnie potrzebuje ukochania, zrozumienia i przytulenia. No ale jeżeli taka reakcja wywołuje w Tobie opór i na przykład możesz sobie myśleć, Boże, to takie pierdzenie miłością, tego określenia użyła kiedyś jedna z moich klientek, to co to tak naprawdę oznacza? Oznacza to, że nie przywykłaś do mówienia do siebie miłych rzeczy. Że nie przywykłaś do tego, że wyrażasz się wobec siebie ze zrozumieniem, empatią i miłością. I może przywykłaś do tego, że ciągle właśnie się krytykujesz, że ciągle siebie oceniasz, że ciągle sobie przysłowiowo dowalasz. Zastanów się chwilkę nad tym, czy tak nie jest. Czy tak nie jest, że jesteś swoim największym krytykiem i że nawet jeżeli inni Cię nie krytykują, to Ty krytykujesz siebie? Bo właśnie tak bardzo często to działa, że wtedy, kiedy takie słowa miłości, zrozumienia wobec siebie traktujemy jako nieautentyczne, to znaczy, że nasz umysł, nasze ciało i nasze ego przyzwyczajone było zupełnie do czegoś innego. Było wyćwiczone, aby właśnie otrzymywać inne komunikaty. I nagle te komunikaty wydają się totalnie nieautentyczne. Wydają się takim pierdzeniem miłością. Jeden z znamienitych nauczycieli duchowych, których uwielbiam, Matt Kahn, właśnie takie deficyty emocjonalne przyrównał do deficytu czy też debetu na koncie w banku. Stwierdził, że właśnie za każdym razem, jak mówimy do siebie w sposób oceniający, osądzający, pełen złości, strachu, może poczucia winy, to wtedy zwiększamy debet na naszym koncie. Jesteśmy na coraz większym minusie. Natomiast jeżeli powiemy do siebie coś dobrego, coś pełnego miłości, coś wspierającego, to wtedy zmniejszamy ten debet. Natomiast jeżeli jesteśmy na bardzo dużym debecie, na bardzo dużym minusie na naszym koncie, to powiedzenie do siebie kilku pełnych miłości i dobroci słów powoduje, że tylko zmniejszamy odrobinę ten debet, ale nadal jesteśmy na minusie. Czyli właśnie wtedy te słowa miłości, dobroci, zrozumienia wobec nas wydają się takie totalnie nieautentyczne. Więc co możemy w takiej sytuacji zrobić? Po prostu praktykować okazywanie sobie miłości dalej, cały czas i im częściej, tym lepiej. Bo właśnie dzięki praktyce okazywania sobie miłości, zrozumienia, zmniejszamy ten debet na naszym koncie i powodujemy, że właśnie przechodzimy na plus na naszym koncie. Na naszym koncie emocjonalnym. I wtedy nagle może się okazać, że takie słowa, które kiedyś wydawały nam się zupełnie nieautentyczne, wydawały nam się, że są to takie słowa właśnie pierdzenie miłością, tak zwane. Bardzo mnie rozśmieszyło to określenie, więc stwierdziłam, że go użyję.
nagle się okaże, że właśnie takie słowa, które kiedyś uważaliśmy za nieautentyczne, stają się właśnie naturalnymi komunikatami, które chce usłyszeć nasz umysł, chce usłyszeć nasze ciało. Bo w ten sposób przeprogramowujemy nasz umysł na to, żeby otwierał się na słyszenie właśnie innych komunikatów. Przeprogramowujemy nasz umysł na wyższe wibracje, na to, że właśnie wtedy oczekujemy od siebie i od innych zupełnie już innych słów. Natomiast ja też zauważyłam, że zdarza się, że mamy w sobie bardzo głęboko zakorzenione negatywne przekonania. Bardzo często z okresu wczesnego dzieciństwa, które są z nami. I może się okazać, że w ogóle nawet rozpoczęcie mówienia do siebie w sposób pełen miłości, akceptacji i zrozumienia jest bardzo trudne. W związku z tym, jeżeli czujesz, że właśnie to Ciebie dotyczy, to bardzo Cię serdecznie zapraszam do mojego nagrania na temat właśnie zmiany negatywnych przekonań, myśli, emocji i również praktykowanie medytacji prowadzonej, którą też nagrałam i też umieściłam na moim kanale odnośnie właśnie zmiany negatywnych przekonań, myśli, emocji i działań w naszym życiu. Bardzo Cię serdecznie zapraszam do tych nagrań, umieszczę do nich linki pod tym nagraniem, abyś mogła z nich skorzystać. Ale pamiętaj, że jeżeli jest taka sytuacja u Ciebie, że właśnie w jakiś bardzo taki trudny dla Ciebie to jest sposób, żeby w ogóle cokolwiek do siebie powiedzieć dobrego i nie przychodzi Ci nic do głowy, co dobrego w ogóle mógłbyś do siebie powiedzieć danego dnia, to nawet jeżeli stwierdzisz tak intencjonalnie, że chciałabyś do siebie mówić w inny sposób, że chciałabyś sobie okazywać miłość, że chciałbyś być dla siebie życzliwy i być dla siebie dobra, to nawet właśnie ta intencja, ta chęć już podnosi bardzo mocno nasze wibracje. I też bardzo zachęcam do praktyki w ogóle takiego codziennego i ciągłego dostrzegania i skupiania się tylko i wyłącznie na pozytywnych aspektach i tylko i wyłącznie na dobrych rzeczach, na tych, które nam się udały w życiu. A na inne w ogóle nie zwracanie uwagi. Tylko i wyłącznie właśnie patrzenie na te rzeczy, które są dobre, które nam się udały. I zastanów się chwilkę, nawet może nad dzisiejszym dniem. Co dzisiaj udało Ci się zrobić, które było dla Ciebie dobre, może dla innych dobre, pełne miłości, zrozumienia? Może na przykład to była taka sytuacja, że przepuściłeś kogoś w drzwiach, kto niósł jakby pełne, bardzo dużo ze sobą zakupów i nie mógł sam sobie otworzyć drzwi, a Ty otworzyłaś mu te drzwi, przytrzymałaś. Na przykład, albo uśmiechnąłeś do kogoś na ulicy. Jakie to były takie sytuacje? Zauważaj każdą taką sytuację, bo nawet jeżeli ktoś nam nie odwzajemnił się, nawet jeżeli ktoś nie podziękował za to otworzenie czy przytrzymanie drzwi, nawet nie odwzajemnił tego uśmiechu, to nie ma to znaczenia, dlatego że ma znaczenie, że my właśnie zauważamy te aspekty pozytywne, te dobre nasze uczynki, jeżeli można tak powiedzieć, te pełne miłości, życzliwości. I idealnie jakbyś miał taką praktykę zapisywania sobie właśnie wszystkich rzeczy, które w dniu dzisiejszym zrobiłeś właśnie z takiego poziomu miłości, życzliwości do siebie bądź do innych. Możesz także dodać tam aspekty, które lubisz i kochasz w sobie. I prowadzenie właśnie takiego dzienniczka życzliwości, dzienniczka wdzięczności, miłości, radości niesamowicie podnosi nasze wibracje. Więc bardzo Cię serdecznie zachęcam do tej praktyki także. A jeżeli to nagranie Ci się spodobało, to proszę zostaw kciuka do góry, zasubskrybuj mój kanał, może podziel się z kimś, komu to nagranie może się przydać. Jeżeli masz ochotę mi postawić kawę, to proszę skorzystaj z linka do Supi, który jest również pod tym nagraniem. A teraz bardzo Ci serdecznie dziękuję za uwagę i przesyłam Ci dużo miłości.